ciasno? Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jeden skończony, drugi zaczynamy. Od zrobienia przepisu na ciasto bananowe. Obiecałam Wam, że zrobimy, to zrobimy. W końcu mam banany, obiecałam też Eliaszowi, że dzisiaj zrobię dla niego ciasto bananowe. W ogóle dzisiaj będzie taki bardzo polsko, bo będą dzisiaj mielone razem z mizerią. Mam taką przyprawę do mizerii, jogurt jeszcze mi bardzo dużo zostało, więc idealny przepis właśnie na to, żeby te wszystkie składniki wykończyć. wykończyć. Mamy banany. 3 dojrzałe banany, duże banany. Jeżeli macie mniejsze, to wtedy dajcie po prostu więcej tego banana, bo inaczej wyjdzie Wam to ciasto bardzo gęste i nie do końca dobre. Ja raz robiłam to niestety wyszło takie, nie wyrosło, takie bardzo zbite wyszły, więc polecam 3 duże albo może 4 mniejsze. Mamy też mąkę 240 gram, kostkę masła 70 gram. Ale najpierw zacznijmy od poduszenia właśnie bananów. No to zaczynamy robić nasze ciasto bananowe. Na sam początek dusimy banany, żeby zrobić z nich fajną pulpę. Także przygotowujemy mąkę oraz masło. Rozpuszczamy 70 gram masła na patelni oraz przygotowujemy orzechy, czyli prażymy je także na suchej patelni. Dobrałam ich około 120 gram. Przed prażeniem orzechów pokruszcie je troszkę w dłoniach, jeżeli jest za dużo takich dużych kawałków. No to możemy wrócić do naszej pulpy z bananów. Dokładamy tam cukier. Ja mam brązowy i dołożyłam 100 gram. Po porządnym wymieszaniu dokładamy masło oraz jajka. Jajka są 2 w moim przypadku, dlatego że miałam mniejsze, ale jeżeli macie duże jajko, to dajcie duże. Do mąki dodajemy sodę oczyszczoną i przygotowujemy naszą foremkę. Smarujemy resztką masła i posypujemy odrobiną mąki. Do wcześniej przygotowanej masy bananowej przesiewamy mąkę, dzięki czemu to ciasto jest bardziej takie pulchne. Wymieszajmy porządnie i dokładamy połowę orzechów. U góry, kiedy się w całość upiecze, a pieczemy w piekarniku nastawionym na 160 stopni przez około godzinę. Ja mam piekarnik z termoobiegiem, który tak naprawdę dopieka bardziej z góry niż z dołu, więc naprawdę ustawcie temperaturę na 160 i po prostu sprawdzajcie, jak ciasto w trakcie pieczenia wygląda. Uwielbiam to ciasto jeść jeszcze kiedy jest ciepłe, w środku jest lekko miękkie, wilgotne, a na zewnątrz chrupiące. Smacznego! Just waking up, had a good night. Just waking up, had a good night's sleep. Dreams a little weird, but not that deep. No rush today, no plans required. Just a day with my people is all I desire. Smiles and laughs over morning toast. Stories and jokes, we enjoy the most. Sweet. Jak jesteście na bieżąco z moim contentem, to pewnie kojarzycie to miejsce z któregoś tam weekly vloga, a wracam właśnie od mojego męża. Teraz jest z Eliaszem, zajmę się z nim przez chwilę, a ja pójdę na małe zakupy, żeby kupić jakieś owoce dla mojego męża. Przez najbliższe dni niestety będzie w szpitalu. No tak się porobiło troszeczkę, tak z zaskoczenia. Nie będę Wam mówiła za dużo na temat, z jakiego powodu jest, ale jest na parę dni, jakieś 3-4 dni. Jeszcze nie wiemy, zobaczymy na czym to się wszystko skończy. Dlatego jestem sama na cały weekend z Eliaszem. Wczoraj mój mąż miał tylko możliwość wyjścia na
4 godziny po to, żeby się spakować, dzięki czemu mogliśmy razem troszkę jeszcze czasu spędzić. No ale tak wyszło jak wyszło. Tutaj niedaleko jest otwarty taki The Fresh Market albo The Mart Fresh, coś takiego się nazywa i właśnie można kupić jakieś produkty właśnie nie idąc do wielkiego supermarketu i kupując różnych dziwnych rzeczy, jakieś pojedyncze. Nie jest to za blisko, ale też nie jest aż tak daleko ode mnie. Że otworzą u nas coś niedaleko nas i weźmy koszyczek i do środka. And kiss on the cheek. Moments like this just can't be beat. Life can be a dream. There's beauty in simple things. Life can be a dream. There's beauty in simple things. Neighbors wave high from their front porch. Birds sing. Przyszła paczka dla mojego syna, więc pomyślałam, że Wam pokażę, co kupiliśmy. Kupiliśmy mu nowy strój kąpielowy, dlatego że już robi się chłopak starszy i ten taki kombinezonik jest no jednak już za duży, do tego troszkę niewygodny, bo trzeba zawsze, jak on jest mokry, chce iść do toalety, to niestety bardzo szybko mu raczej bardzo ciężko mu to ściągnąć i może nie zdążyć, wiecie o co chodzi, nie będę tutaj Wam tłumaczyła. I kupiliśmy mu strój kąpielowy tego typu, czyli długie leginsy, takie czarne i do tego ma spodenki. One są już na stałe przyczepione, więc jest to taki strój typowo koreański, w stylu koreańskim. Weźmiemy go także do Polski właśnie po to, żeby miał swój taki strój i jest związany na sznureczek, taka fajna, w miarę ciasna ta gumeczka i do tego oczywiście z długim rękawkiem mam bluzę. Także z takiego materiału, który ma szybko schonąć, zapinana u góry, z długim rękawem, to już Wam wspominałam i czekam teraz na dodatkową dostawę, ale to już będzie pod wieczór, dlatego że kupiliśmy mu także buty do pływania. Są to takie klasyczne, cienkie buty, ale one są potrzebne. Wiem, że może to tak dziwnie brzmieć, bo co, nie może na bosaczka. Chodzi o to, że przekonałam się sama o tym, że jak jedziemy na przykład na kemping, gdzie jest Uolej, czyli taka rzeka, górska rzeka, to słuchajcie, tam jest pełno kamieni i niestety nogi się ślizgają. Do tego jest to niebezpieczne, bo można sobie rozbić nie tylko głowę, ale poranić nogi, bo często właśnie także w takich rzekach są takie bardzo ostre kamienie, więc takie buty są potrzebne. Ja nie kupię mu po prostu kroksów, nie będę kupowała, bo nie lubię takich butów i uważam, że są także nieprzystosowane do chodzenia dla dzieci. Każdy może mieć swoją opinię, to jest moja opinia jakby coś i dlatego też kupiłam mu takie buty do pływania. Ja już mam takie kiepskie, dlatego też prawdopodobnie będę kupowała buty do pływania, żeby właśnie mieć na taką rzeczkę. Później Wam pokażę, jak po prostu przyjdzie, jak to wygląda. Teraz obiad, Eliasz ogląda, niestety jesteśmy nadal sami, nie wiadomo kiedy mój mąż wróci ze szpitala. Dzisiaj jest plan pojechać na Gondali, więc może będzie fajnie. A z takich nowości kosmetycznych zaczęłam używać płatki z Cosarexa, The Peptip Collagen Hydrogel A Patch i no tak ciężko mi powiedzieć zdanie takie bardzo pozytywne na ich temat, raczej nie pobijają mojego ukochanego Abiba, ale jeden z takich ważniejszych powodów to dlatego, że one się w ogóle nie trzymają, spadają przez cały czas, są strasznie upierdliwe z tego też powodu, chociaż są porządnie nasączone, więc chciałabym powiedzieć coś za coś, ale na przykład Abib
No fajnie się trzyma, właśnie najbardziej przez te wypustki, nawet jeżeli jest mocno nasączony, więc szkoda, że nie robią takich właśnie płatków, które są mocno nasączone, ale właśnie z dużą ilością takich wypustek, dzięki czemu one tak przystają się do naszego oka i naprawdę fajnie leżą i nie musimy się w ogóle niczym przejmować. Co jest? Chyba coś słyszałam i mam wrażenie, że... I takich z kolejnych nowości kosmetycznych, które ostatnio używam, to jest Vitipedia Ren Daily Mask. Ostatnio bardzo często, więc mogę o nich powiedzieć, że naprawdę fajnie są nasączone, bo nawet tutaj widzicie jak kapią. Do tego materiał jest całkiem fajny, nie jest to taki najcięższy, taki bardzo cienki materiał, który jest jak kartka papieru. Bardzo fajnie się trzyma twarzy, mocno nasączone, więc na długo trzymają. Nie trzeba po 5 sekundach ściągać, dlatego że jest sucha jak wiórek. Jak widzicie, całkiem fajna jest. O! I ładnie łagodzi te takie stany zapalne, daje fajny blask, nawilżenie z rana, więc jeżeli lubicie takie maseczki łagodzące, to Wam bardzo polecam. Nie jest to samo serum mleczne, które kojarzycie z tego Pediarenu serum, ale i tak myślę, że bardzo fajnie działa. No gdzie jedziemy? Ice cream. Do Busan przyszło lato i zrobiło się naprawdę ciepło, co można zobaczyć po koreańskich ulicach. Widać dużo dziewczyn już w sukienkach, letnich sukienkach, krótkich spodenkach, bluzkach na ramionczkach. Naprawdę widać, że weszliśmy w nowy sezon i Koreańczycy poczuli ten zew ciepła. Zaszliśmy na lody, ulubione lody, jak do tej pory najlepsze, które jadłam w Busanie. Wzięłam 2 gałki pistacjowych specjalnie, żeby czuć tylko i wyłącznie ten smak i żeby właśnie nie mieszać go z innymi. Poszliśmy na plażę. Eliasz chciał tam zostać dłużej, bo naprawdę bawił się niesamowicie w tej wodzie. Jak zobaczycie, pełno ludzi było dzisiaj na plaży. Nie dziwię się, bo pogoda naprawdę jest niesamowita. Niestety musieliśmy lecieć, bo musiałam odwiedzić mojego męża. Lecimy z moim maluszkiem do domu. Mam zakupy z Oliwiang. Zakupiłam, ale co nieco, nic dużego, bo mam, słuchajcie co, mam szampon Tsubaki. Chcę przetestować ten japoński wiralowy szampon. Tutaj w Korei jest bardzo popularny i do tego kupiłam nowe sunscreen z Innisfree. I teraz nie pamiętam jaki on jest, ale chyba z zielonej herbaty, jak dobrze pamiętam, albo z czegoś innego. Dam Wam znać, jak dojdę do domu, to sobie odpakujemy tą całość. Co tu kupiłam, nie jest dużo, bo mówię tylko te 2 rzeczy, ale chciałabym się wybrać jednego dnia i zobaczyć, czy jeszcze coś ciekawego mają. Tym bardziej, że wysłałam wiadomość mojej siostrze, żeby sobie coś wybrała, bo są teraz promocje. To jak będziemy lecieć do Polski, to od razu po prostu znajdę coś dla niej w tańszej cenie. Lecimy. Muszę położyć Eliasza spać. Jeszcze nie wiem, kiedy mój mąż wróci. Nie wiemy. Zapowiada się, że albo jutro, albo pojutrze, więc liczę na to. We wtorek mój mąż ma wolne, bo mamy... Co? Słuchajcie, są wybory w Korei. Mój mąż ma już zagłosowane, dlatego że on wybrał tą wcześniejszą turę. Może głosować wcześniej. Dlatego wtorek mamy cały dzień wolny. Będziemy jechać na wycieczkę. A kolejna rzecz to także w piątek do poniedziałku jedziemy na kemping, więc także będzie ciekawie. Będą
1, 2, 3 noce. Tak, bo poniedziałek także jest dniem wolnym w Korei. Intensywny ostatnio czas jeszcze przed wyjazdem do Polski, więc naprawdę zapowiada się, że będzie się sporo działo. Nie wiem, jak się do Was odezwać. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo miałam bardzo ważny powód. Chodźcie, pokażę Wam istne przemeblowanie, dlatego że jak wiecie, Klaudia niedługo przyjeżdża, więc organizowaliśmy jej pokój. Ogólnie zorganizowaliśmy pokój taki nietypowy, dlatego że jeszcze zastanawiamy się, jak on będzie w przyszłości wyglądać i w ogóle, bo jest to pokój były Eliasza, dlatego że postanowiliśmy tutaj zrobić jak na razie taki pokój gościnny. Jako że Klaudia będzie, to trzeba tutaj jakoś to wszystko zorganizować. Kurtyny jej będą mi się teraz prały, więc muszę wstawić pranie. Tutaj ta szafka pójdzie na dole na sprzedaż albo na oddanie komuś, zależy czy uda nam się w ogóle to sprzedać. Mamy też tutaj ten materac, więc ten materac tu będzie. Maty idą na sprzedaż i słuchajcie, prawdopodobnie albo te szafki pójdą na sprzedaż, albo pójdą tutaj do pokoju obok, właśnie do tego małego, żeby były jakieś szafki tutaj w środku. A Eliasza pokój, mam jeszcze tu papier. Ogólnie już tu jest posprzątane, kurze powycierane. Fajnie by było okna umyć, ale wiecie, w Korei jesteśmy, więc nie wymagajmy za dużo. Jeszcze tutaj parę rzeczy do posegregowania, ale ogólnie zrobiliśmy Eliaszowi pokój tutaj. Wiem, wygląda ciasno, bardzo ciasno, ale to jest z pewnych powodów. Dlatego, że już tutaj zamontowaliśmy mu klimatyzację, dlatego, że już się zaczyna lato, więc musi być ta klimatyzacja. Może przerzucę Was w ogóle tak, o. Chyba tak będzie lepiej. Musi być tutaj ta klimatyzacja, dlatego że no lato się zaczyna. Mamy półki na książki. Ogólnie jest plan taki, żeby w ogóle wyrzucić tą półkę i prawdopodobnie tą. I tu od góry, gdzieś od tej pozycji właśnie zrobić półeczki do góry, kupić takie w Ikei i je zamontować, więc to zostanie zlikwidowane, więc będzie dużo więcej miejsca na książki. Kupić mu nowe biureczko właśnie w tym miejscu, żeby miał fajne biurko, już nie takie to plastikowe. Oczywiście tutaj jeszcze sporo, wiecie, kasy, więc też nie przesadzajmy, powoli wszystko. Dlatego teraz jest trochę ciasno, ale jak wszystko ogarniemy, to dużo lepiej będzie wyglądać. I tu tą szafkę planujemy także wyrzucić, raczej sprzedać, albo wyrzucić, posprzątać, albo przenieść do tego małego pokoju jako szafka dodatkowa na jakąś nie bieliznę, ale na pościel lub coś tym podobnego i tam to ustawić. A potem jak goście będą, to po prostu będą mogli sobie używać tą szafkę jako ich szafkę na ubrania albo na jakieś rzeczy, bo ta szafa teraz jest mojego męża, ale chciałabym zrobić w przyszłości dla Eliasza i na przykład tutaj bym miał swoje zabawki, dlatego że tutaj macie takie półki normalne, więc mogłabym na takich plastikowych boksach poukładać mu zabawki. U góry takie zabawki, których nie używa albo które będziemy podmieniać od czasu do czasu, to wtedy tutaj zabawki, a tutaj byśmy poukładali jego ubrania letnie i zimowe razem, dlatego że ta szafa będzie bardzo duża. No, wyglądam śmiesznie, wiem, ale maseczka codzienna, w ogóle wstaliśmy dzisiaj późno, bo wczoraj też mój mąż w końcu wrócił ze szpitala. Później Wam powiem co i jak wszystko poszło w szpitalu. Opowiem Wam, kto za to zapłacił, jak wyglądał jego pokój i w ogóle jak wyglądał ten szpital. Wszystkie takie informacje dam Wam znać. Na czas, kiedy mi się właśnie maseczka robi, to ja będę montowała filmy, bo także muszę dokończyć montowanie. No po prostu ostatnio mam pełno do roboty, tym bardziej, że jedziemy na ten kemping i mamy za dużo tego wszystkiego na siebie nałożone, więc nawet to, co nadrobiłam specjalnie na mój wyjazd do Polski, to niestety nie wychodzi mi, dlatego że zużyję je na wyjazd na kemping. Dobra, ja się zabieram do roboty. W końcu mógł sobie pojeździć na nartach tyle, ile chce. No ale on już zapowiedział w trakcie kampanii, że on zrobi... Słuchajcie, lecimy
gdzie my lecimy? Jedziemy coś zjeść. Mój mąż przyjechał po mnie i lecimy na lunch. Był też na nie badaniu, a na tym, jak to się nazywa? Na treatment. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Na tym, żeby po prostu jeszcze go tam, wiecie, dopieścili u lekarza na badania, czy coś tym podobnego. Tam po prostu, wiecie, robią różne takie medyczne zajęcia i dzięki czemu on czuje się jeszcze bardziej zdrowszy. W ogóle jedziemy innym samochodem, to dlatego, że mój mąż dostał samochód w zamian za wyklepanie swojego samochodu. Tak, tutaj ubezpieczalnia po prostu zapłaci za wszystko, dlatego teraz mamy na ten dzień nowy samochód. To jest Sonata. Mój mąż mówi, że ta Sonata to taka typowy koreański samochód. Jeżeli nie jeździcie na kempingi, jeżeli jeździcie po prostu, żeby jeździć po Korei, to właśnie takie samochody są wybierane. Całkiem sporo z tyłu miejsca jest. On w ogóle, ten samochód jest na LPG, więc jest zabawnie. Jest troszeczkę tańszy, ale na kemping właśnie się nie nadaje. Dobrze, że jedziemy po nasz samochód, wracamy, bo właśnie nasze rzeczy na kemping by się tutaj niestety nie zmieściły. We go now for this? Where we go now? For lunch. Yes? And later? Later we go back home. Okej. Tak. I po prostu na kemping by się to nie zmieściło, więc lepiej, żebyśmy wrócili po nasz samochód, który ma normalny bagażnik. Dobra, to będziemy się wiedzieć już w restauracji. Widzicie, nawet taksówka ma Sonatę. I think you need to help me. What you will order? This or this. I will be okay. Dobrze, teraz może porozmawiamy z moim mężem na temat, jak było w szpitalu, co on o tym myśli i jakie ma uwagi i to, co by chciał Wam przekazać. Maybe start saying something how it was in hospital and maybe you have some interesting information for my subscribers. I don't know what to say about hospital. I don't know this Polish style hospital and what is different from Korean hospital. That's why. What do you want to know about? Maybe tell us how your day schedule look like. Like, you know, normally on what time you wake up, breakfast, and maybe on what time doctors come, etc. Okay. The blackbird start 7 a.m. Oh, very early. And because of that, I every time wake up. And they bring blackbirds to my side. And after breakfast, doctor is checking about my condition and start his first treatment. Oh, okay. After that, I took shower. 12. We have lunch time. This is same. They will bring to me
after lunch, and after lunch we have schedule to have treatment. Oh, Mhm. okay. I need to go to doctor, and he treat by Oriental style. Ah, there is two Korean Oriental style. We can Oh. choose Oriental style or normal hospital. Oh, okay. But this time I chose Oriental style. They use this needle, long needle, and put on my body. Okay, this is like acupuncture. Mm-hmm. Ah, this one. Yes. And what more? And nowadays it's very popular. 추나 치료 and 도수 치료. What is this? They have specific. How can I say? Machine. Okay. You have some photo? Mm-hmm. How it look like? Yes. Then I you will can send me. Yes. I will show you, and this is for making balance my body by hand Ah, okay. with machine together. Ah, it's very interesting. So after treatment, Free time? free time in 5 p.m. I have dinner. And from what time to what time you can bring people? People can come to you, see you. People can visit from 9 a.m. to 9 p.m. You can go outside. Only first time to bring Your stuff. my stuff. 4 hours, but after that I cannot go out. Okay. How much days you was there? I was 6 days. Oh, a lot. And one more. You have some activity to do there, like resting place, something like this, or this is only like you have on your room and nothing more? In my room I have TV. My room, people can. There are 4 people. Oh yes, yes. This I was supposed And to ask each how can I say? you. Is your bed? Each bed have a TV. Okay. And we have resting area. We can drink coffee. We can drink juice. And another room is cafeteria. We can eat with people together. And one interesting is this hospital have rooftop. There is a park. In the rooftop? Oh, nice. So Until we I can don't- walk. And we can have fresh air. Ooh, nice. We can chill out there. Then it's nice. Okay, I think it's everything what I want to know. For this whole hospital was in your insurance, yes? You don't pay anything. You pay No. this insurance. Mm-hmm. You don't put any money. No, zero. Zero money. Yes. I was supposed to ask this. Okay, I think it's It's enough. Yes. Dobra, ja myślę, że to już wszystko. Podziękujcie w komentarzach mojemu mężowi, bo pewnie się trochę stresował, też nie wiedział, co ma powiedzieć do końca. Będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Zapraszam oczywiście do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia kolejnym razem. Pa! Pa!